Dzień dobry, dzieciaki. Jesteśmy w Cieszynie, a jak jesteśmy w Cieszynie, to musimy zacząć nasz program od największego zabytku, prawdopodobnie całego Śląska. Może nie największego pod względem kubatury, ale pod względem sławy i wartości historycznej. Dlatego zaprosiliśmy znawcę historii Cieszyna, pana Władysława Żagana. Miło mi, że przyjął pan zaproszenie. Ale zanim w ogóle zaczniemy merytorycznie, niech każdy wyjmie z portfela banknot 20-złotowy i zobaczy, co na nim widnieje na rewersie, bo to jest chyba rewers. Owa rotunda, która za mną stoi, jako symbol piastowskiego pochodzenia tych ziem, została umieszczona na naszym banknocie 20-złotowym, chociaż to nigdy nie była Polska, prawda? W sensie Rzeczpospolita. Rzeczpospolita może nie, bo w czasach, kiedy Rzeczpospolita powstawała, to był wiek XVI, to akurat Cieszyn znajdował się na terenach Królestwa Czeskiego. I tak było praktycznie od 1327 roku, kiedy książę cieszyński Kazimierz I postanowił złożyć hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Wszystko wynikało z takiej drobnej wojenki rodzinnej. Wszyscy dobrze wiemy, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach i tak też było w średniowieczu, a szczególnie w średniowieczu, gdzie po prostu doszło do walki o tron, o ten tron najważniejszy, tron krakowski, gdzie Piastom Śląskim jako potomkom najstarszego z synów Bolesława Krzywoustego należał on się najbardziej, ale znalazł się taki Władysław Łokietek, który postanowił go zająć i oczywiście jego kuzynowie się sprzeciwili temu. No i w przypadku książąt prawdziwa gra o tron, tylko że realna. Tylko realna. Bez smoków, ale naprawdę brutalna. Ale realna, no i tutaj rzeczywiście Władysław Łokietek posuwał się nawet do takich elementów, że wysyłał na Cieszyn wojska litewskie, które miały Cieszyn oblegać I spustoszyć. I to był rok 1320 dokładnie. Więc no, książę cieszyński miał swoje rozwiązanie, postanowił przykleić się do wówczas mocniejszego władcy, którym rzeczywiście tutaj na tych terenach, w tym środku Europy był Jan Luksemburczyk. Mimo że pochodził z Piastów i konotacje historyczne powinny go skłaniać do wyboru króla polskiego. Natomiast tutaj też ciekawostka, bo Jan Luksemburczyk miał prawo do korony Polski. On też tytułował się królem polskim, więc Po Wacławie II. po Wacławie II. Oczywiście Luksemburgowie przejęli ten tytuł królów polskich. Zresztą później Karol IV, syn Jana Luksemburczyka, zrzekł się tego tytułu na rzecz Kazimierza Wielkiego, ale to był dopiero rok 1334. No i też za zrzeczenie tego tytułu Karol IV zażyczył sobie mnóstwa pieniędzy jak na ówczesne czasy, no i całego Śląska. Musiał Kazimierz, żeby mieć spokój od południa, zgodzić się na to. Musiał się zgodzić, dokładnie, no i się zgodził, no i tak Polska straciła Śląsk na kolejne kilkaset lat. To jest nas najstarszy sakralny w Polsce, dokładnie nie wiadomo, prawda? Została zbudowana, ale mniej więcej Ostatnie badania archeologiczne wykazały, że raczej będzie to połowa XII wieku, a więc okolice pierwszej pisemnej wzmianki o Cieszynie, jaka się zachowała, tylko czyli 1155 rok. Czyli są starsze kościoły. Są zdecydowanie Tam starsze, jest, natomiast ten jest zdecydowanie najstarszy na Śląsku. No i jako jedyny z tych rodów posiada własne sklepienie niezniszczone. Niezniszczone, ale też oczywiście odreferowane trochę. Tak, bo to co widzimy, zobaczymy. to nie jest z XII wieku. To co widzicie, to jest akurat apsyda.
bo rotunda ma formę, jakbyśmy tak zrobili rzut poziomy z góry, to ma formę jak to rotunda, okrągła z jedną absydą. Bardzo charakterystyczna forma budownictwa sakralnego w Europie od IX do XIII wieku, prawda? Akurat Polska czerpała wzorce budowlane najczęściej z Niemiec. I z Czech, Tak, jak w przypadku tak. Cieszyńskiej. Ale po tym, jak to Cieszyn został podzielony, to sobie powiemy za chwilkę. Natomiast dzisiejszy wygląd to nie jest tak, jak moglibyście sobie wyobrazić, że od 850 czy od 900 lat stoi sobie taka sobie rotunda, nie wadząc nikomu i tak zawsze wyglądała. Bo de facto ich wygląd zmienił się diametralnie. Jak my Wam pokażemy teraz zdjęcia, co zrobili Niemcy w XIX wieku z tą budowlą, i dopiero w 1941 niemieccy archeolodzy, nazistowscy archeolodzy rozpoczęli, tak powiem, reromanizację. To może brzmieć dziwnie trochę dla słuchaczy z głębi Polski, natomiast to był rok 1941. Na wszystkich frontach trwała II wojna światowa, a tu w Cieszynie spokojnie prowadzono sobie badania archeologiczne. Natomiast tutaj był taki ideologiczny zamysł właśnie tych badań archeologicznych, mianowicie Niemcy chcieli udowodnić odwieczną niemieckość tego terenu, więc zaczęli badania od najstarszego zabytku Cieszyna. Bo Cieszyn nie był pod okupacją, tylko był włączony bezpośrednio do Rzeszy. I tutaj nie było żadnych łapanek i tak dalej, jak w Generalnej Guberni, tylko normalnie Dritte Reich, jak to oni mówili wtedy. I w 1941 roku zdjęto kilkumetrową warstwę ziemi stąd, prawda? No, my bylibyśmy prawie pod ziemią, tak jak teraz tutaj stoimy. Zresztą w środku, w rotundzie widać to dużo lepiej. Tutaj też tak mniej więcej odsypano jakieś 2 do 2,5 metra miejscami, odsłaniając nie tylko mury kaplicy zamkowej oryginalne, ale też cmentarz, na którym my stoimy. To jest najstarszy cieszyński cmentarz. Ale te mieszkie zostały zabrane, czy po prostu przysypano? Częściowo w Muzeum Śląska Cieszyńskiego się znajdują, więc może jakieś kości jeszcze tu zostały. Właśnie od tej strony najwięcej tych pochówków znaleziono. Najprawdopodobniej ten cmentarz pełnił funkcję cmentarza dla kasztelanów albo dla wyższych rangą tutaj w Grodzie Cieszynie, jeszcze przed tym, zanim stał on się stolicą księstwa cieszyńskiego. Bo zamek wybudowano jakieś 200 lat, murowany zamek, wybudowano jakieś 200 lat po wybudowaniu rotundy, prawda? Czyli ona najpierw służyła temu kasztelowi drewnянemu. Najpierw wszystkim mieszkańcom Cieszyna tak naprawdę, bo ten pierwszy Cieszyn no to rozciągał się tutaj na wzgórzu zamkowym. Dopiero później zbudowano, ich pewnie było niewielu. Później rozbudowano Cieszyn o Podgrodzie, które dzisiaj prawdopodobnie znajdowało się w okolicach Teatru Adama Mickiewicza. Natomiast ta część została zajęta przez kasztelana, przez jego rodzinę i przez najważniejsze osoby w Grodzie. To też kaplica stała się w tym momencie kaplicą grodową, a tam na Podgrodziu prawdopodobnie zbudowano drugi kościół, drugą taką rotundę, tak jakby wokół której później wyrósł pierwszy kościół parafialny miasta Cieszyna, kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. To nie jest ten dzisiejszy kościół, ten dzisiejszy stał się kościołem parafialnym dopiero po wielkim pożarze miasta w 1789 roku, kiedy tamten najstarszy kościół Cieszyna, drugi najstarszy zresztą, spłonął doszczętnie i nigdy nie został odbudowany. Czyli to jest jedyny ślad po romańskich czasach, czyli po takim środkowym średniowieczu, w XI, XII, XIII wieku. To wzgórze było zamieszkiwane przez ludzi już przed naszą erą, z uwagi na jego doskonałe położenie obronne i przy rzece, ale podobno Cieszyn został założony w IX wieku. Tak? Czy historia w tym momencie łączy się z tą legendą o trzech braciach? Z legendami. To znaczy, legenda o trzech braciach jest legendą całkowicie zmyśloną. W XVIII-XIX wieku, kiedy burmistrz Cieszyna Alojzy Kaufmann miał powitać w swoim mieście cesarza austriackiego. No i chciał się mu oczywiście pochwalić, że zarządza on bardzo starym miastem. I
po prostu wymyślił sobie legendę. Natomiast do jego czasów funkcjonowała tylko jedyna legenda zapisana w XVI wieku przez Eleazara Tilisza, mówiąca o jednym księciu Cieszymirze, który jakoby założył miasto Cieszyn. I rzeczywiście fakty historyczne, ostatnio też odkryte przez profesora Idziego Panica, mówią o wojnie, która miała się tutaj rozegrać pomiędzy plemionami Awarów a plemionami Słowian, gdzie Słowianie pobudowali mniej więcej w okresie tej daty 810 roku brody w Bramie Morawskiej, bo my znajdujemy się właściwie u wylotu Bramy Morawskiej. Zresztą to dobrze będzie widać później z tarasu widokowego. Tak, czyli takiej przerwy między Sudetami a Karpatami, gdzie szlak do Czech, polskich ludów. Wiodły szlaki handlowe w ogóle, z południa na północ, też ze wschodu na zachód. To z kolei tutaj Przełęcz Jabłonkowska, więc Cieszyn na styku tych dwóch takich obniżeń i szlaków handlowych został zbudowany, z czego korzystał przez kolejne stulecia. To jest bardzo, bardzo istotne, stąd właśnie to założenie. No i wracając do tego meritum, to prawdopodobnie mógł istnieć jakiś przywódca, o którym pamiętały kolejne pokolenia i pokolenia, które spisały później w XVI wieku całą kronikę. Zazwyczaj o takich założycielach miast pamiętano długo, więc możliwe, iż ten Cieszymir był jakąś postacią, no nie powiem, że historyczną, ale jakąś postacią, która dała początek temu miastu, pomijając oczywiście legendę o trzech braciach. Ona brzmi bardzo fajnie, bardzo patriotycznie, ale została zmyślona, co ciekawe, przez Niemca. No i wchodzimy do starożytnych murów rotundy wezwaniem świętego Mikołaja w Cieszynie. Klucz jest zaiste żywcem wzięty z XII wieku. Działa. Nie ma tu zbyt dużo światła, natomiast już pierwszy rzut oka na wnętrze, na te kolumny pokazuje nam, że jesteśmy we wnętrzu romańskim, gdyż idealnie zbliżone kształtem, bazą i szczytem kolumny znajdują się na przykład w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Romańska sztuka była podobna w swoich zrębach w całej Polsce i w Europie. Z tego co ja czytałem, to ta empora, czyli to najpierw piętro kaplicy, zostało dobudowane przez już konserwatorów zabytków. W latach 50. zresztą też o tym mówi nam tutaj ta tabliczka. 55 rok. I taka ciekawostka, bo wspomnieliśmy o kolumnach, ale tak naprawdę jeżeli chcemy dotknąć XII wieku, powinniśmy dotknąć podstaw tych kolumn, bo tylko one są tutaj oryginalne. No, czyli to też odkryli archeolodzy. Tak. I po tym odkryciu postanowili po prostu odtworzyć tak jak to chyba profesor Zachwatowicz pracował. Dokładnie. Te kolumny właściwie stoją w miejscu tych wcześniejszych, bo wiemy to dzięki właśnie ustawieniu, kiedy odkryto w 1941 roku tutaj ten poziom kaplicy zamkowej, to wtedy odkryto też podstawy kolumn. I Ale jedną kolumnę w całości. Czy posadzka jest tą pierwszą warstwą? Ona jest poziomem. Okazuje się, że jest obniżona w ogóle o kilka centymetrów, więc to wszystko zostało w tych latach 50. gdzieś przerobione mocno. Do samej części ołtarzowej prowadziły we wcześniejszych epokach tylko dwa schody, bo dzisiaj widzimy tutaj mamy prawie 4, więc posadzka została obniżona nie wiadomo dlaczego. No i cała empora została nadbudowana i tak jak wspomniałem, zachował się tutaj tylko jedna kolumna się zachowała. Nie wiedzieć czemu została ona pocięta na dwie części i jedną część mamy tutaj, co zresztą widać, drugą część mamy tutaj, co też widać. Natomiast po odkryciu jedna kolumna stała tutaj w rogu, natomiast nie wiadomo dlaczego została po prostu
rozbita na dwie części i wmurowana w dwa różne miejsca. Teraz wygląda jak półkolumna, czyli ta część, zresztą to widać kolorystycznie, to jest z tej oryginalnej, pierwotnej I ta druga, tak samo. kaplicy. Czyli teraz dotykam XII wieku. Wstrzelnie mieli więcej szczęścia, bo obmurowali kolumnę i one przetrwały praktycznie nienaruszone. Natomiast jeśli spojrzymy na sklepienie, ono jest nienaruszone. Ono jest nienaruszone, natomiast też oczywiście rekonstruowane, żeby nam tutaj nie pospadały kamienie na głowy, bo rzeczywiście pomiędzy te wszystkie kamienie, z których rotunda jest zbudowana, powstrzykiwano specjalną zaprawę w latach 50., która ma utrzymać tą kaplicę jak najdłużej. Widać. Niestety tą zaprawą stał się beton. Widać tutaj, jak I zrobimy zbliżenie. tak archeolodzy sobie tak żartują, że dzięki temu Cieszyn ma bardzo dobry schron przeciwatomowy, bo jest to kupa kamienia i kupa betonu w tym momencie. Tak, na pierwszy rzut oka widać, że jest to zrobione przez że nie jest to zaprawa niestety ze średniowiecza, gdyż mamy porównanie na przykład z innych kościołów, jak w Strzelnie czy też w Opatowie. Niemniej jednak ten budulec, czyli kamień wapienny, to jest pierwotny budulec. Te zręby, mury są oryginalne. Oprócz tego, że zostały wzmocnione w latach 50., to są to oryginalne i zostały one wyciosane z dosyć dużą precyzją. Ręcznie, to trzeba powiedzieć. Zresztą przy przebudowach też tej kaplicy, bo ona została w latach 50. przywrócona do stylu romańskiego, natomiast przez te swoje setki lat istnienia przechodziła ona różnymi remontami. Tak jest współcześnie zresztą. Też, no, tak jak współcześnie jest moda na jakiś styl i każdy chce to mieć, więc tak samo też czynili nasi przodkowie, którzy na przykład w czasach gotyku w XIV wieku książę cieszyński Przemysław I Noszak, zresztą jeden z najwybitniejszych cieszyńskich piastów, postanowił rozbudować cieszyński zamek jako zamek murowany, a właściwie dwa zamki, zamek dolny i górny, gdzie Z drewnianego. z drewniano-kamiennego, bo tutaj niektóre elementy kamienne na pewno już były. Więc tą kaplicę postanowił sobie też przekształcić w styl gotycki. No i mamy tutaj takie fragmenty. Jeden fragmencik znajduje się pod krzyżem w części ołtarzowej. To jest fragment dołu, fragment dwudzielnego gotyckiego okna, które zdobiło tą część. Kolejnym takim elementem z tej przebudowy gotyckiej, która szczęśliwie się tutaj zachowała, to na łuku zwanym łukiem tęczowym, na samej górze znajdują się fragmenty fresków. To są jedyne zachowane tutaj fragmenty fresków, gdyż ze ścian kaplicy zostały zdjęte wszelkie tynki. U góry są takie brązowe fragmenciki, one będą są widoczne później z empory, natomiast będziemy musieli sobie pewnie jeszcze podejść pod Oświetlenie jest niekorzystne. Natomiast tutaj są takie jakby symbole omegi u góry, które zdobiły to wnętrze dodatkowo. Czyli tu, gdzie jest krucyfiks, było okno za czasów gotyckich. Było. I zamurowano, żeby bardziej, czyli te dwa okna romańskie, bo to z powrotem wykute. Z powrotem je po prostu przekuto, albo były w tym samym miejscu, tylko po prostu takie mniejsze i stworzył ten styl gotycki. Te mury musi być bardzo grube, z 2 metry musi mieć długości. Jak Tak. w romańskim budowie. Tak, tak. Czyli pewnie dwa rzędnice, nie ma w środku zaprawa jakichś Dokładnie w ten sposób budowane. Także tak to wyglądało. I jeszcze mam tutaj jeden element takiego okna gotyckiego, właśnie tutaj w tej klatce schodowej prowadzącej na górze. Na samej górze jest nazwane okienkiem gotyckim okienko, natomiast ono tak naprawdę służyło do stawiania garbanków ze świecami oświetlających klatkę schodową. Czyli tam na Emporę też bez klucza nie da się wejść. Da się wejść bez klucza. To jest też właśnie część, ta klatka schodowa służyła do wchodzenia osobom, które książę kiedyś zaprosił do uczestnictwa w mszy razem z nim.
Natomiast książę wchodził sobie na Emporę bezpośrednio ze swojej sypialni, więc doskonale część oddaszową, tutaj mamy światło, natomiast tam jest zamurowane przejście, którego od zewnętrznej strony dzisiaj nie widzimy. Tak, żeby się nie wracać z prostu ludem, żeby był spokój, żeby to wyglądać Mieli dokładnie. I dostojnicy po prostu Czy dworzanie tak naprawdę. ile osób z 40, 50? No, przy 50 jest już ścisk. Przy 50 jest ścisk. Natomiast książę rzeczywiście u góry. No i ciekawostką jeszcze odnośnie tej Empory, że ona w średniowieczu była najpewniej drewniana, wsparta jedynie na kamiennych kolumnach. Dlaczego? Otóż pod samą kaplicą bije źródło. Nikt nie wie, skąd ta woda się tutaj po prostu bierze. Jest to raczej źródło. Odnosząc się do legendy, podobno była tutaj też pogańska świątynia ze świętym źródłem, z którego czerpali poganie. No i rzeczywiście to źródło tutaj jest, co wychodzi przy badaniach archeologicznych, kiedy archeolodzy chociażby tutaj wykopią niewielki dół, to już wlewa im się dosłownie woda. To potwierdza trochę legendę o świętym źródle, natomiast to powoduje, że ten teren pod kaplicą zamkową jest cały czas wilgotny i mokry. No i gdyby taką emporę zbudowali w średniowieczu, to najpewniej by się zawaliła. Ta stoi, bo już po prostu znany nam też beton w latach 90. Ciężar budowy spowodowałoby niestabilność gruntu i mogłoby się skończyć tak jak I zawalenie ziemi. Tak. No i tutaj też w tych czasach gotyckich właśnie zwrócono na to uwagę, że grunt jest nieważki. Rotunda prawdopodobnie by się im przechylała, bo dobudowali z zewnątrz przypory. Przypory, których dzisiaj już nie widzimy, bo zostały one usunięte w XIX wieku, kiedy obudowywano rotundę płaszczem. Mamy ślady na murze, żeby je zobaczyć. Mamy pod ziemią listę. Zwrócić uwagę jeszcze na kamienną chrzcielnicę. Chrzcielnica nie pochodzi z tego miejsca, więc nie możemy tutaj nadbudowywać historii, że tu byli chrzczeni książęta cieszyńscy. Natomiast pochodzi ona z kościoła, o którym wspomnieliśmy na początku, z kościoła świętej Marii Magdaleny, tego starego kościoła parafialnego, w miejscu którego stoi dzisiaj Teatr Adama Mickiewicza. I ta oto chrzcielnica nosi też ślady największej katastrofy w dziejach miasta, czyli wielkiego pożaru, w wyniku którego 90% miasta praktycznie spłonęło. Te ślady to oczywiście te oblane tutaj części smołą, która nie była powszechnie wykorzystywana, czy to do impregnacji belek, czy to do impregnacji dachów. W czasie wielkiego pożaru drugiego kościoła romańskiego. Tak. Czyli mniej więcej też z XII Nie, to jest XIV wiek. Ona jest gotycka, to jest pewne. Rozumiem cię. Wyszliśmy z kaplicy, żeby pokazać Wam relikty tych gotyckich dobudówek, które tutaj się odbywały. Jak Pan mówił, celem wzmocnienia konstrukcji z uwagi na grząskość terenu w średniowieczu dobudowano tutaj przypory, czyli coś, co jest charakterystyczne dla wszystkich praktycznie gotyckich kościołów. Celem wzmocnienia ścian dobudowano przypory, których już nie ma, ale mamy pewność, że były w tym miejscu. Były Nie w tym więcej. miejscu, zresztą świadczą wychodzące nam tutaj z podziemi fragmenty też kamieni, dlatego że rzeczywiście zachowały się jedynie podstawy tych przypór. One zostały usunięte w XIX wieku, kiedy całą kaplicę otoczono murem w stylu klasycystycznym, przekuto większe okna. Po prostu wszystko po to, żeby bardziej stylem pasowała do Pałacu Myśliwskiego, który był wówczas budowany. A jakiej wysokości były te przypory? Sięgały do... Nie wiemy, czy były na pełną Tego wysokość, czy nie połowę. jesteśmy w stanie dzisiaj już powiedzieć. Prawdopodobnie mogły sięgać gdzieś do połowy budynku. Czyli 200 czy trochę więcej lat po zbudowaniu rotundy budowniczowie przekonali się, że ona jest jednak niestabilna. Czyli mieli jakiś dowód na jej przechylanie się, czy pękanie murów. Tak jak mówię, tego można się domyślać, Bo po co natomiast wybudowali po co przypory? by to budowali, natomiast zbudowali je po to, żeby zachować ten zabytek. Zresztą jak tak stoimy tutaj, to ona jest lekko wychylona.
co widać z tej perspektywy. Wysokość jej nie pozwala, żeby w pełni zauważyć to zjawisko. Trzeba mieć naprawdę wprawne oko. Zresztą grunt jest całkowicie tutaj, no, można powiedzieć wszystko o tym gruncie, tylko nie to, że jest płaski i równy. Dokładnie. No i też w tym XIV wieku, kiedy były dobudowywane przypory, no to sama kaplica została powiązana z resztą murów zamkowych, więc te fragmenty, które tutaj wszędzie wychodzą obok nas, za nami, to wszystko to są fragmenty starego zamku, tutaj akurat prywatnych komnat książęcych, a Czyli to nie tutaj jest wejście dekoracja. do arsenału książęcego. To nie jest dekoracja. Nie, to To są są oryginalne również średniowieczne ciosy kamienne, które Gdybyśmy tworzyły tutaj mur. usunęli na całym wzgórzu zamkowym tą ziemię, te nasypy ziemi, które tutaj są, to odsłonią nam się tego typu mury na całym A wzgórzu nie było zamkowym. takich pomysłów, żeby tą niepotrzebną ziemię usunąć. To znaczy niepotrzebną ziemię. To drzewo, które tutaj rośnie, jest pomnikiem przyrody. Więc usunięcie tej ziemi oznacza śmierć dla wszystkich tych drzew. Tak, bo widzieliśmy tu kasztanowce też pomnikiem przyrody. tak. I to jest taki unikatowy kasztanowiec, bo kasztanowiec żółty akurat, który kwitnie na żółto wiosną. Widzę, że zabezpieczony, podobnie jak dom Tak. Bartek, żeby najsłabsze konary się nie odłamały w czasie wiatru. Dokładnie. Więc gdyby to usunąć, to wyłoniłyby nam się takie oto fragmenty cieszyńskiego zamku. Zresztą był to też zamek nie byle jaki, bo tych przebudów tutaj w kaplicy w tym XIV wieku dokonywał nie byle jaki warsztat, bo książę Przemysław Noszak, wybitny dyplomata Świętego Cesarstwa Rzymskiego, ale też wybitny dyplomata Królestwa Czeskiego, bo po złożeniu hołdu lennego tak naprawdę Kazimierz I Cieszyński zagwarantował idealne kariery polityczne wszystkim swoim dzieciom. Jego Pod syn- rządami Luksemburgu. pod rządami Luksemburgu jego syn Przemysław Noszak był sędzią nadwornym Karola IV, a później dyplomatą w jego służbie. Więc człowiek, który zjeździł w większą część Europy, bywał na różnych dworach, rozwiązywał najtrudniejsze sytuacje, jakie miały miejsce w tamtych czasach. Jego było stać na rozbudowę tego zamku, bo to jest też podstawa, dlaczego ten zamek był rozbudowywany. I sprowadził tutaj prosto z Pragi nie byle jaki warsztat, bo warsztat Piotra Parlera. Ten sam człowiek, który budował most Karola w Pradze, katedrę Świętego Wita. Jego uczniowie, jego mistrzowie byli tu w Cieszynie. Tutaj zachowało się kilka takich zabytków. Jednym z nich jest figura cieszyńskiej Madonny ze Starego Targu, która jest niepodważalnym dowodem funkcjonowania tutaj warsztatu Piotra Parlera na terenie Cieszyna, która zresztą znajdowała się najprawdopodobniej we wnętrzu tej kaplicy. Dopiero w XIX wieku została ustawiona na Starym Targu w Cieszynie. Wymagało to potwornych nakładów finansowych, żeby zbudować. To musiał być nieprawdopodobnie bogaty magnat, o ile Dokładnie można tak. w ówczesnych czasach nazwać takiego dostojnika. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo widzicie, czy dobrze myślę, że ta zewnętrzna część murów i te fragmenty tych ciosów wapiennych, one noszą ślady od narzędzi. Tak. Po prostu One się tu ręcznie mieszają. każdy kamień wykuwano. Tu są pomieszane właśnie kamienie oryginalne z kamieniami. Tu już widzimy, że to już jest jednak inna technika. No, Trochę. taki trochę betonowy. Ten widać, że tutaj są zatopione Dokładnie. fragmenty takiego piasku i tak dalej. Ale te Tutaj oryginalne mamy kamienie fragmenciki oryginalne i fragmenty. łatwo rozpoznać, bo to jest idealny kamień wapienny. Jak wszędzie, no trudno Tutaj dzisiaj mamy znaleźć to wejście, bo stuprocentową my stoimy świątynię. nad tym wejściem, więc tu widzimy, że są kamienie całkiem inne. Zamurowane Tutaj wejście widać na taką dół. jakby łatę, mniej więcej w wysokości 3/4. Jak inny kolor jest tych kamieni, czy one odróżniają się dlatego, że są nowe, czy dlatego, że są stare? Te powyżej są akurat stare.